Witajcie podpadziaki. Na Steamie pojawiły się playtesty jakże polskiej gry. Symulator Majstra. Polskiej, ponieważ stworzyli ją nasi. A do tego opowiada o jakże tradycyjnej dla nas sztuce partolenia remontów. W grze wcielamy się właśnie w majstra remontów z lat 90., a świat, a raczej mieszkania, oglądamy z pierwszej osoby. Naszym zadaniem jest oczywiście odrestaurowanie lokum klienta zgodnie z jego prośbami. Zawieszenie lampy. Załatanie dziur w ścianach i pomalowanie, rozłożenie dywanu czy płytki w łazience. No problem, damy radę. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Tu się zateguje, tam się zatenteguje. Klient będzie zadowolony. No, prawie, bo w końcu po to Bozia dała nam oczy, żeby robić na oko. To lecimy. Pierwsze mieszkanie, prosta robota. Naprawić ściany, powiesić obraz i zegar, przenieść krzesła, wyrzucić śmieci. Czyli klientka wygrzebała nawet jakieś stare materiały, więc jak oszczędnie ich użyjemy, to ominie nas wycieczka do sklepu. No, to do roboty. Oczywiście w rytmie disco polo. Sterowanie jest bardzo proste. Pod kół wybieramy odpowiednie narzędzie od pustej dłoni, aż po wiertarkę, pacę i śrubokręty. Kiedy wyposażymy się we właściwy przedmiot, możemy przystąpić do zadań z listy. Oczywiście musimy pamiętać o tej całej otoczce, czyli zabezpieczeniu miejsca tynkowania i malowania, bo nie chcemy pobrudzić podłogi. Ale kto by marnował na to czas? Pach, 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 jako tako i będzie, a podłogę umyjemy. Jak nie zapomnimy. No dobra, ściany w sypialni załatane, teraz pora na kolejny pokój, czyli salon. Tu klientka chce powiesić zegar, więc wiertarka w dłoń i wiercimy w tym betonie. Wysokość? No, na oko. Kołek, śruba i zegar wisi. Co tam ta babka jeszcze chciała? A tak, wziąć zwinięty dywan, który stoi oparty o ścianę i rozłożyć go w tej sypialni. Okej, odhaczone. Teraz te krzesła z salonu przenieść do kuchni, ale wcześniej mam się pozbyć tych taboretów. Wiadomo, że majster to w jednej ręce trzyma szklany bidon z sokiem chmielowym, więc dam radę przenieść tylko jeden taboret naraz. Ale kto by tam latał z nimi po schodach? Okno to lepsza opcja. Otwieramy więc obie okiennice w kuchni, bo w końcu nie chcemy zbić tych szyb i wyrzucamy taborety, licząc, że tym razem nikogo nie trafimy. Dobra, krzesła też przeniesione już. Pora na ostatnie zadanie, czyli zawieszenie obrazu. Baby to mają dziwne pomysły. No dobra, wiertarka, śrubokręt i wieszamy. Chyba wszystko gotowe. Pozostaje posprzątać śmieci i można dzwonić do klientki. Ta oczywiście dostrzeże niedostatki naszej pracy, ale ogólnie jest zadowolona. Tak trzeba parytolić. Potrąciła trochę kasy, ale nie chce mi się już tego poprawiać. Pierwsza robota za nami. A to tylko jeden z 3 dostępnych aktualnie poziomów. Nie będziemy wam oczywiście spoilerować reszty, ale wspomnimy tylko, że czeka nas wizyta w sklepie. No właśnie, sklep. W nim możemy oczywiście kupować materiały takie jak farby, gładzie, płytki, a w przyszłości może nawet narzędzia, które już wiszą na półkach. Nie jest to jednak zwykły budowlany, bo mają też mały katalog mebli, z których musimy wyszukać to, co zleceniodawca napisał nam na liście. I tu wkrada się jedyny element sci-fi, o którym nawet dzisiejszym budowlańcom się nie śniło. Zanim wyjdziemy ze sklepu, to kupione przez nas meble już czekają w domu klienta. Tak jak wspomniałem, gra jest we wczesnych testach, co twórcy zresztą sami podkreślają w samej rozgrywce. UI jest jednak prosty i czytelny, a rozmieszczone na ścianach plakaty z instrukcją prowadzą nas przez całą trudną sztukę remontowania. Ciekawym aspektem jest teoretycznie potrójny ekwipunek, ponieważ mamy jeden podręczny, który stale widzimy pod klawiszami od 1 do 9. Drugi z narzędziami pojawia nam się w formie koła po naciśnięciu Q, a trzeci stanowi nasz plecak, gdzie możemy chować niepotrzebne w danej chwili przedmioty. No, mogę ponarzekać na efekt chwiania się postaci podczas pracy. Kiedy szpachlujemy lub malujemy, poza pędzlem porusza też się kamera, co daje ten dziwny efekt kiwania się. Z jednej strony dodaje to nieco realizmu, ale z drugiej mańki może powodować lekki dyskomfort. Grafika pomimo wczesnej wersji gry również jest przyjemna.
Boazerie, meblościanki, stare sprzęty w mieszkaniach, a nawet samochody stylizowane na polonezy, a także duże i małe Fiaty robią świetny klimat, tylko potęgowany przez lecącą z radyjka muzykę. Chociaż ja i Dragon pierwsze co zrobiliśmy, to wywaliliśmy to radio za okno. Podsumowując, gra ma małe mankamenty, ale widać, że deweloperzy wiedzą co chcą osiągnąć, że znają się na swoim fachu i chociaż jesteśmy dla nich obcy, to grę, którą planują wypuścić, zrobili jak dla siebie. Chcecie sami się o tym przekonać? Jeszcze do 13 sierpnia trwają otwarte testy na Steamie. Zapuśćcie więc Maestro Wąsa, narzędzia w dłoni i do boju, bo samo się nie spartoli.